Widzowie mojego kanału mogli przywyknąć do tego, że na łamach TikTok zwykle przedstawiam wam niesamowicie ciekawe czasomierze, które przy okazji nie zrujnują waszych oszczędności. Ale nie dzisiaj, bo w tym odcinku będę miał dla was zegarek z najwyższej półki. Oficjalnym partnerem kanału TikTok jest Time Trend. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku TikTok. Ja nazywam się Krzysiek Humeniuk i dzisiaj zapraszam was do świata marek niezależnych. Świata, w którym pasja miesza się z kreatywnością, a rezultaty takiego połączenia możemy obserwować w postaci rzecz jasna zegarków. Dzisiaj przygotowałem dla was recenzję modelu Jan Mayen od norweskiego mikrobrandu Straum, z którym część z was mogła zapoznać się podczas tegorocznego festiwalu Eurochronos w Warszawie. Miałem to szczęście, że zanim zegarki odleciały z powrotem do Oslo, udało mi się na około tydzień wypożyczyć jeden z nich w bardzo konkretnej wersji kolorystycznej i dzisiaj możecie oglądać go na moim kanale. Z tego miejsca bardzo dziękuję Ani, czyli Chrono Girl Live, za ogarnięcie tego całego zamieszania i sprawienie, że było to w ogóle możliwe. Jestem zobowiązany. Zanim jednak przejdziemy do recenzji, mam dla was coś ekstra. Ekstra. Wraz z partnerem tego odcinka TikTok i moim życiowym bohaterem, dzięki któremu nie umieram z głodu, czyli cateringiem dietetycznym Pomelo, przygotowaliśmy dla was aż 31% zniżki na wszystkie diety. Takiej promocji jeszcze nie było, nawet na Black Friday. Jedyne co musicie zrobić, to wybrać sobie dietę na stronie Pomelo i użyć kodu TikTok31. Uwaga, kod jest ważny przez 7 najbliższych dni, więc warto się spieszyć. Korzystajcie z wakacji, urlopu, odpoczywajcie, a gotowanie zostawcie w rękach specjalistów z Pomelo. Więcej szczegółów w opisie tego filmu, a my już przechodzimy do recenzji. Wśród mikrobrandów możemy trafić na takie, które powstały z czystej miłości do zegarków i to zazwyczaj widać, oraz na te, których właściciele mają spore doświadczenie w projektowaniu i potrafią przełożyć je na swoje produkty. No nie zgadniecie, ale dokładnie tę drugą grupę z powodzeniem mogą reprezentować Lasse i Oystein, czyli twórcy norweskiego Strauma, którzy przed założeniem marki w 2017 roku realizowali się zawodowo po prostu jako projektanci. Doświadczeni designerzy postanowili wspólnie stworzyć produkt, który pozwoli im połączyć to, co lubili najbardziej, czyli pasję do projektowania i silne przywiązanie do natury, a efekty tej współpracy możemy teraz podziwiać, tak, to jest bardzo dobre słowo, w postaci czasomierzy, które zgodnie z początkowym założeniem miały być inspirowane norweską przyrodą. Trochę jak w Grand Seiko. Mamy tutaj różne spojrzenia na to, co w Skandynawii najlepsze i bezpośrednie nawiązania do wulkanów, oceanów, lodowców, zórz polarnych, tundry, śniegu i tak dalej. Łapiecie, co mam na myśli. Zresztą sama nazwa marki, Straum, w języku norweskim oznacza strumień albo nurt, więc motywy natury są widoczne także tutaj. Premierowym modelem był Ophav, po norwesku początek, i z miejsca został zauważony przez zegarkowe grono entuzjastów, co pozwoliło Straumowi dać się zauważyć jako mikrobrand z aspiracjami. Publikę zahipnotyzowała przede wszystkim tarcza, która dzięki swojej trójwymiarowej strukturze stała się znakiem rozpoznawczym marki Straum. Po udanym debiucie i przetarciu szlaków modelem Ophav przyszła pora na linię, której zegarek obejrzycie w tym odcinku TikTok. Jest to Straum z kolekcji Jan Mayen, po raz pierwszy zaprezentowanej w 2023 roku. Jan Mayen to nazwa wulkanicznej wyspy położonej gdzieś między Norwegią, Islandią a Grenlandią, która formalnie jednak należy do Norwegii. Zespół Strauma postanowił wybrać się na tę trudno dostępną wyspę i jak sami przyznają, nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, w co się pakują. Jedynym bowiem sposobem, żeby w ogóle tam dotrzeć, jest ponad 5-dniowa podróż łodzią po lodowatych wodach Arktyki. Podczas rejsu ekipa znalazła się w centrum ogromnego sztormu o sile 9 stopni w skali Beauforta i było ryzyko, że wszystko może skończyć się tragicznie. Na szczęście Ocean Arktyczny okazał się być łaskawy, ale szary kolor wzburzonych fal przełamany intensywną pomarańczą kurtek uczestników wyprawy stał się inspiracją do stworzenia modelu Jan Mayen Stormy Seas. Co więcej, jest to edycja specjalna opracowana we współpracy z podcastem The Real Time Show i można ją kupić wyłącznie raz w roku przez 2-3 tygodnie w okolicach października. Więc jeśli po obejrzeniu tego filmu zegarek wam się spodoba na tyle, że postanowicie go kupić, to spokojnie, poczekajcie kilka miesięcy, sprzedajcie zegarki, które zalegają w waszych pudełkach i pomyślcie o zakupie. Macie sporo czasu. W zasadzie omawianie każdego zegarka zaczynam od koperty, ale dzisiaj będzie inaczej. I wcale nie dlatego, że kopertą nie warto się zajmować, bo w gruncie rzeczy jest dokładnie odwrotnie, ale pierwsze skrzypce w każdym zegarku Strauma gra tarcza.
Twórcom zależało na przeniesieniu wzburzonego oceanu i dramaturgii sztormu wprost pod szafirowe szkiełko i udało się to zrobić przy użyciu zaawansowanych technik rzemieślniczych. Struktura tarczy, przypominająca spienione fale oceanu, została odciśnięta za pomocą specjalnie rzeźbionych matryc na mosiężnej bazie metodą tłoczenia pod dużym ciśnieniem. A żeby uzyskać efekt głębi, na tarczę naniesiono wiele warstw półprzezroczystego szarego lakieru, który subtelnie zmienia swoją barwę od jasno-szarej na środku do ciemniejszej na brzegach, co tworzy mroczny, przechodzący niejako w ciemność gradient. Tłoczenia i malowanie to składowe wieloetapowego procesu, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie takiego poziomu detali na tarczy, co zresztą chyba widzicie w tym momencie. Przełamaniem tego szarego, chłodnego wręcz cyferblatu jest bardzo odważny, a zarazem nadający niezwykłego uroku akcent w postaci jaskrawo-pomarańczowego grotu sekundnika, nazywanego przez Strauma mieczem świetlnym. Ale bynajmniej nie jest to nawiązanie do Gwiezdnych Wojen, tylko do wspomnianych już kurtek ratunkowych, w które ubrani byli uczestnicy wyprawy. Przyznam szczerze, że model Stormy Seas przypadł mi do gustu najbardziej spośród całej kolekcji i początkowo nie do końca wiedziałem dlaczego, skoro zegarki różnią się od siebie przeważnie kolorem i fakturą tarczy. I myślę teraz, że sekundnik miał w tym swój największy udział. Jest to tak wyraźny, a przy okazji idealnie zgrany z całością detal, że mnie zwyczajnie kupił. Tarcza w tym Straumie prezentuje się zjawiskowo, nie tylko na ujęciach, które właśnie oglądacie, ale chyba nawet bardziej na żywo. A to z kolei doprowadziło mnie do wniosku, że po prostu noszenie tego zegarka na nadgarstku jest przyjemnością. Na tarczy znajdziemy jeszcze logo marki, nakładane indeksy godzinowe, a także nadrukowaną podziałkę minutową. I tyle. Indeksy i wskazówki grają w jednej drużynie, są utrzymane w podobnym stylu, a ich wnętrze wypełniono szwajcarską superluminową klasy A. Warto też zaznaczyć, że pomarańczowy sekundnik nie jest tylko pomalowany na taki kolor, ale jego kolorowa powierzchnia reaguje na UV i w takim świetle wraz ze wskazówkami pokazują dopiero pełnię swoich możliwości. Powtórzę się, ale wszystko naprawdę wygląda zjawiskowo i nawet odrobiny tego nie jestem w stanie wam pokazać na tych ujęciach, nad czym ubolewam. Mogę wam za to dosyć wiernie przedstawić kopertę tego zegarka oraz autorski system mocowania pasków i bransolet. Jan Mayen Stormy Seas wykonany jest w większości z piaskowanego tytanu klasy 5, który miejscami wypolerowano, podkreślając tym samym fazowane krawędzie i wyraźne przejścia między powierzchniami. Wizualnie prezentuje się to wybornie. Średnica koperty to niecałe 39 mm, natomiast grubość zegarka wraz z podwójnie wypukłym szafirowym szkiełkiem to 11,5 mm. Szkiełko ponadto wyposażono w doskonałą powłokę antyrefleksyjną od wewnątrz, która bardzo pozytywnie wpływa na czytelność i nie sabotuje tej jakże genialnej tarczy. Do ustawiania wskazań zegarka oraz jego nakręcania służy rzecz jasna koronka, sygnowana, zakręcana, wygodna i nie sprawiająca żadnych problemów. Za hermetyczne zamknięcie zegarka w kopercie i zapewnienie mu odpowiedniej wodoszczelności odpowiada za to zakręcany, wykonany z tego samego stopu tytanu co koperta, piaskowany i tak samo jak ona polerowany na fazowanych krawędziach, przeszklony szafirem dekiel. Dekiel, który, ciekawostka, w moim testowym egzemplarzu pochodził z innego zegarka, stworzonego we współpracy z Fratello. Model Jan Mayen przewiduje zastosowanie różnych rodzajów mocowania, ale wymusza też zintegrowanie ich z kopertą. A to, jak w większości takich konstrukcji, sprawia, że najważniejszy parametr dotyczący rozmiaru koperty, czyli jej długość, powinna być liczona wraz z nieruchomymi pierwszymi ogniwami, które realnie wpływają na faktyczną długość zegarka. W tym przypadku ogniwa nie wydłużają koperty jakoś znacząco, bo mamy tutaj niecałych 46 mm lak to lak, ale chcę też bardzo pochwalić to, jak szczegółowo wymiary zegarka i wszystkie informacje na jego temat są wypisane na stronie Strauma. Niektórzy mogliby się od was uczyć. Tak, Timex, mówię o was. Zegarek świetnie układa się na nadgarstku, jest doskonale zwymiarowany i w zasadzie nie mam się tu do czego przyczepić. Serio, ten Straum to jeden z niewielu zegarków, jakie miałem wam okazję pokazywać na tym kanale, w którym wad musiałbym szukać w zasadzie na siłę. A i tak byłoby to dosyć trudne. Ale nie uprzedzajmy faktów, bo musimy pogadać o pasku. Bo jest o czym mówić. I mam tu na myśli przede wszystkim autorski system szybkiej zmiany paska bez użycia narzędzi, nazywany przez Norwegów Straum Coupling. Jeśli posiadacie Tissota PRX-a, Citizena Zenshina albo po prostu jakikolwiek zegarek ze zintegrowaną bransoletą, to pewnie wiecie, jak trudne jest dobranie zamiennika do standardowej bransolety albo paska. Niektórzy producenci w ogóle nie oferują alternatywy i trzeba zadowolić się wyłącznie noszeniem zegarka na bransolecie, co jest smutne. Straum podszedł do tego tematu inaczej i opatentował system, którego rdzeniem jest łącznik zakładany na mocowany między uszami koperty
teleskop. Tak zamocowany łącznik pozwala na bezproblemową wymianę paska na inny bez używania jakichkolwiek narzędzi. Wystarczy wcisnąć przycisk, zwolnić blokadę, a następnie podmienić na przykład na inny kolor. Oczywiście nadal wybór jest dosyć ograniczony i konieczne jest zakupienie oryginalnego paska od Strauma, ale możliwości konfigurowania własnego zestawu jest tutaj bardzo dużo, szczególnie jeśli lubicie często zmieniać pasek na bransoletę i odwrotnie. No dobra, ale mamy tutaj jakieś łączniki, systemy, przejściówki, więc pewnie spasowanie tych elementów nie należy do najlepszych. Nic bardziej mylnego. Koperta i pasek świetnie ze sobą współgrają, tworząc niemal monolityczną całość i pod kątem ergonomii stanowią fantastyczne, świetnej jakości połączenie. Co do samego mocowania, model Stormy Seas domyślnie parowany jest z czarnym paskiem z gumy FKM i taki też model trafił do mnie. I tutaj po raz kolejny chylę czoła przed Straumem za to, jak wiele uwagi marka przykłada do każdego elementu swojego zegarka. Pasek, podobnie jak system szybkiego uwalniania, został zaprojektowany in-house'owo przez ekipę Strauma i przyznam szczerze, że odwalono tutaj kawał dobrej roboty. Sam materiał, czyli kauczuk fluorowy, jest trwały, a przy tym miękki i odporny na takie czynniki jak pot, ciepło czy promieniowanie UV. Ale to, co zwróciło moją uwagę, to kształt samego paska, którego głównym zadaniem jest minimalizowanie kontaktu ze skórą oraz dobra wentylacja. I naprawdę jest to odczuwalne podczas noszenia, bo na przegubie zegarek leży po prostu dobrze i nie zdarzyło mi się doświadczyć jakiegokolwiek dyskomfortu. Tytanowe zapięcie jest takie sobie, przypomina mi trochę to w moim G-Shocku, ale skoro jest takie sobie i sprawdza się na co dzień, to chyba wszystko jest ok. Serce zegarka to automatyczny La Jouperet kaliber G101, czyli szwajcarski 4-hercowy mechanizm z 68-godzinną rezerwą chodu wyposażony w wolframowy wachnik. W Straumie zdecydowano się też na wyższą wersję Sueni, ozdobioną pasami genewskimi i regulowaną w 4 pozycjach. Z jednej strony super, że zegarek nie pracuje w oparciu o jakiś generyczny mechanizm selity. Z drugiej jednak La Jouperet może irytować niektórych mizofoników. A to dlatego, że rotor w tym werku jest jednokierunkowy, a co za tym idzie, bywa stosunkowo głośny. Niemniej dobór takiego mechanizmu uważam za udany i jak najbardziej słuszny w przypadku takiego zegarka jak Jan Mayen. Jedyne wątpliwości, jakie mógłbym mieć w kontekście wyboru zegarka z takim mechanizmem, to dostępność ewentualnych części zamiennych w przypadku jakiejkolwiek odpłukać, nie daj Boże, awarii. Myślę, że nie powinno być z tym większego problemu, ale warto pamiętać, że mechanizmy La Jouperet są zdecydowanie młodsze i mniej powszechne niż konkurencyjne werki ETA albo Selita. Więc zegarmistrzowie prawdopodobnie musieliby te części zamawiać, ale myślę, że jest to jak najbardziej do ogarnięcia. Straum Jan Mayen Stormy Seas to zegarek rywalizujący w segmencie sportowych czasomierzy ze zintegrowaną bransoletą, z tym, że w przeciwieństwie do konkurentów, którzy chcieli stworzyć kolejnego i lepszego PRX-a, Straum wybrał zupełnie inną drogę. I w swojej klasie cenowej w zasadzie nie ma zbyt dużej konkurencji. Bo jeśli poszukamy sobie uniwersalnych, sportowych zegarków w okolicach 2000 euro, to trafimy na D12 od Christophera Warda, również w tytanie, na jakiegoś Formexa Essence 39 albo na Nivadę F77. No właśnie, ten konkretny limitowany model Strauma w zeszłorocznej przedsprzedaży kosztował dokładnie tyle samo, co standardowe tytanowe wersje, czyli w tym roku będzie to prawdopodobnie 1820 euro, co po przeliczeniu na złotówki daje nam kwotę bliską 8000 złotych. Patrząc na suchą specyfikację, czyli kopertę z tytanu klasy 5, opatentowany system szybkiej zmiany paska, w 100% autorski projekt, szwajcarski mechanizm La Jouperet G101, kwota wydaje się być w pełni uzasadniona i bardzo konkurencyjna. Straum moim zdaniem nie poszedł tutaj na żadne kompromisy, tym samym rzucając niejako wyzwanie znacznie droższym i bardziej mainstreamowym zegarkom konkurencji w swoim segmencie. To oczywiście sprawa subiektywna i kwota za ten zegarek nie jest mała, ale płaci się tu za unikalne wzornictwo, fantastyczną jakość obróbki i to magiczne poczucie, że na nadgarstku nosicie coś wyjątkowego, nieszablonowego. Gdyby zegarek w tej cenie pracował w oparciu o zwykły mechanizm Selita albo jakiś inny, mało wyróżniający się werk, miałbym pewne wątpliwości, czy jego cena nawet pomimo użytych materiałów i przywiązania uwagi do najmniejszych detali jest słuszna. Tymczasem w praktyce stosunek jakości do ceny wypada tu moim zdaniem naprawdę korzystnie. Czy Straum Jan Mayen Stormy Seas to zegarek idealny? Nie wiem, nie jestem chyba na tyle odważny, żeby wysuwać takie wnioski. Strauma cenię przede wszystkim za autentyczność i przemyślane budowanie wizerunku marki od samego początku. Przypominam, że firma istnieje już blisko 10 lat, a na rynku pojawiły się zaledwie 2 kolekcje i w dodatku całkiem podobne.
Ale na tym właśnie polega kreowanie tożsamości marki Straum, na spokojnym, konsekwentnym opowiadaniu pewnej historii oraz stawianiu na jakościowe, oryginalne rozwiązania. Oczywiście nie każdego fana zegarków wzruszy opowieść o niebezpiecznej wyprawie na wulkaniczną wyspę Jan Mayen, ale nie o to tutaj chodzi. Stormy Seas to zegarek spójny i kierowany do konkretnej grupy. Do osób, które poszukują przemyślanego, dopracowanego i nowoczesnego czasomierza niezależnej marki, świetnie zaprojektowanego oraz zapewniającego najwyższą jakość wykonania. Jan Mayen to fantastyczny zegarek i jeśli będziecie mieli albo już mieliście możliwość zobaczenia go na własne oczy, koniecznie przymierzcie go osobiście i wyróbcie sobie własne zdanie na jego temat. Mam nadzieję, że ta recenzja była dla Was interesująca i znaleźliście w niej coś ciekawego. Jeżeli tak albo nie, dajcie o tym znać w komentarzu poniżej. Zachęcam Was serdecznie do oceny tego filmu łapką w górę, do podbicia oraz subskrybowania kanału TikTok po więcej takich materiałów jak ten. Na dzisiaj to tyle, dzięki za obejrzenie i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.